Witajcie, jest mi bardzo miło, że zajrzeliście tutaj znów na kanał Jarko Motocyklem. Niektórzy z Was są tu być może po raz pierwszy, ale 10 000 osób pomyślało, że chce tutaj powrócić, bo nie tak dawno licznik subskrypcji przekroczył magiczną liczbę 10 000. Jest mi bardzo miło, korzystacie z tutoriali, a w zimowe wieczory i ranki oglądacie relacje z podróży. Jakbym chciał Was wszystkich zaprosić tutaj do warsztatu, nie ma szans. Taka liczba osób zapełni już nieduży stadion. W skromnym rewanżu chciałbym podzielić się z Wami tym magicznym smarem z Taburax NBU 30 PTM wykorzystywanym w tajemnych zakamarkach BMW. Puryści uważają, że do nasmarowania łożysk paralewera nie nadaje się nic innego. Na pewno jest wyjątkowy, dobrze się przykleja do wszystkiego, można nim nasmarować, uszczelnić i nie sposób zmyć go wodą, no i ładnie pachnie. Jest zalecany przez BMW, no i jest bardzo drogi. Przygotowaliśmy 10 pudełeczek z tym smarem dla widzów. Taka objętość pozwoli na nasmarowanie wielowypustów wału napędowego, nasmarowanie łożysk i uszczelnienie gum paralewera. Wystarczy, że napiszecie komentarz i zaproponujecie ciekawy temat na film. Taki, który chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Koniecznie z hashtagiem Jarko Motocyklem. To po to, aby łatwiej nam było wyłowić z komentarzy osoby biorące udział w konkursie. Przeczytamy jak zawsze wszystkie komentarze i wybierzemy naszym zdaniem 10 najciekawszych. Listę laureatów za 3 tygodnie umieścimy w opisie pod tym filmem. Poprosimy Was o namiary, a potem pozostanie Wam już tylko czekać na przesyłkę z tym smarowidłem o wartości około 100 zł. Myślę, że warto. Pamiętajcie, komentarz z hashtagiem Jarko Motocyklem. A teraz dziękuję Wam wszystkim raz jeszcze za te 10 000 subów i zapraszam na film, w którym między innymi dowiecie się, jak dobrze wykorzystać ten smar. Dzień dobry. Wał kardana. Kardan to potoczna nazwa wału napędowego wyposażonego w przeguby kardana. Nazywamy to również sprzęgłem kardana. Na taki sposób przenoszenia napędu wpadł Geronimo Cardano, włoski matematyk, lekarz i astrolog, zajmujący się okazjonalnie inżynierią mechaniczną. Kto wie, może wymyślił to w swoim garażu przy kuflu piwa. Wadą takiego napędu jest pulsacyjne przenoszenie momentu obrotowego, ale jeśli są podwójne, problem znika. Jeśli kąt będzie zbyt duży, powraca, na przykład powyżej 30 stopni. Dlatego nie uruchamiamy silnika na biegu, gazując z uniesionym tylnym kołem. Wtedy zawsze będzie waliło, a wynalazek ma blisko 500 lat. Dziś zrobimy przegląd takiego napędu, przyjrzymy się krzyżakom, to kolejna potoczna nazwa, i nasmarujemy wielowypusty. Powinny być nasmarowane zwłaszcza po stronie przekładni głównej. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Na warsztacie stoi dziś BMW 1200 GS z 2008 roku. Jak wszystkie motocykle GS, wyposażony jest w sztywny napęd wałem napędowym. Taki napęd jest doskonałym rozwiązaniem w dalekie podróże.
Ale czy jest całkiem bezobsługowy? No właśnie, nie. Zdemontujemy błotnik, zacisk hamulcowy, tą śrubę, tylną i przednią gumową osłonę, bo nasz wał jest tu w środku. Jeśli układ tylnego hamulca jest sprawny, koło powinno obracać się bez oporów. W ten sposób możemy wstępnie ocenić układ napędowy. Nie powinno być słychać żadnych odgłosów, np. terkotania. To jest dobry moment, aby połączyć naszą pracę np. z wymianą klocków hamulcowych. Na trzpieniu ustalającym znajdziemy nacięcia. I warto rozważyć wtedy ich wymianę. W pierwszej kolejności zdemontujemy błotnik. Pod nim ukryta jest jedna ze śrub mocujących zacisk hamulcowy. Do zdjęcia koła nie jest konieczny jego demontaż, ale już do odchylenia przekładni głównej tak. Wykorzystamy możliwość, jaką dał nam konstruktor. Zdemontujemy wał napędowy bez ingerencji w łożyska paralewera. Ta tuleja ma za zadanie jedynie trzymać tylny błotnik, ale nie zawsze się to sprawdza. To przygoda z podróży do Dakaru. Wykorzystamy naturalne położenie środka ciężkości. Podnośnik nie będzie nam potrzebny. Aby łatwiej było odkręcić koło, rzucamy tylko pierwszy bieg. Nie wyjmujemy tej śruby. To nie jest dobry moment. Tu jest jeszcze jeden bardzo ważny element, który w ten sposób możemy uszkodzić. Ten cienki przewód przenosi ważne informacje. Łączy komputer ABS z czujnikiem położenia koła. Przed wyjęciem śruby z poprzeczki i odchyleniem przekładni koniecznie trzeba go najpierw wymontować.
Dopiero teraz będziemy mogli bezpiecznie opuścić przekładnię na dół. W ten sposób za chwilę dostaniemy się do wału napędowego. Ten biały smar to Staburax. Tutaj ma za zadanie uszczelnić połączenie gumowej osłony z paralewerem. Dzięki niemu nie dostaje się tutaj woda. I już w tym momencie możemy ocenić, czy ktoś tutaj zaglądał i dbał o to połączenie. Na wielu wypustach widać resztki smaru, nie ma śladów korozji. Pozostało wyjąć wał napędowy z obudowy. Zgodnie ze sztuką nie powinniśmy szarpać go z tyłu. Jest spięty z wałkiem zdawczym skrzyni biegów za pomocą sprężystego pierścienia. Serwisówka podpowiada, aby założyć dźwignię pomiędzy skrzynią a obudową paralewera. Takie działanie pozwoli nam oczyścić wielowypust wałka skrzyni biegów, nasmarować go i potem poprawnie z powrotem zapiąć wał do skrzyni biegów. Teraz dokładnie obejrzymy wał napędowy. Przeguby kardana powinny poruszać się płynnie i bez zacięć. Jakiekolwiek luzy na łożyskach igiełkowych dyskwalifikują wał do ponownego montażu. Dobrze jest to sprawdzić, kiedy wał jest porządnie unieruchomiony, na przykład tak jak tu w imadle. Silne ruchy we wszystkich kierunkach pozwolą wyczuć luz. To jest jeden z kluczowych elementów. To gumowe połączenie pełni rolę skrętnego amortyzatora. Nie może nosić śladów spękania i rozwarstwień na połączeniu z elementami metalowymi. Ten wał jest w doskonałym stanie. Powinniśmy także przyjrzeć się wielowypustom. Tutaj nie spodziewamy się uszkodzeń, to trwałe połączenie, zwłaszcza jak jest smarowane.
Porządne oczyszczenie wielowypustu z resztek smaru i zanieczyszczeń pozwoli uwolnić sprężysty pierścień, który zapnie się dzięki temu prawidłowo na wałku zdawczym skrzyni biegów. Zajrzymy do obudowy naszego paralewera. Nie powinno tutaj być śladów wody i oleju. Jeśli znajdziemy olej, może on pochodzić z dwóch miejsc. Ze skrzyni biegów, jeśli uszczelniacz na wałku jest niesprawny. Tutaj mamy odrobinę tłuszczu, ale to nie olej, to resztka smaru. Albo z uszczelniacza na przekładni głównej. To jest dobry moment na sprawdzenie luzu łożysk. Poruszając przekładnią na boki, przykładamy jedną dłoń do połączenia przekładni z wahaczem. W ten sposób wyczujemy każdy luz. W ten sam sposób postępujemy z przekładnią główną. Na oczyszczony wałek skrzyni biegów za chwilę nałożymy smar. Do połączeń na wielowypustach wału BMW zaleca ten smar Staburax NBU 30 PTM. Ale to nie oznacza, że nie wymyślono nic innego. My tym razem użyjemy smaru Liquimoli LM47. Ale to z kolei w dalszym ciągu nie oznacza, że Staburax nie będzie nam potrzebny. W tym miejscu niestety dostęp jest utrudniony. Pomimo że w takim układzie wyjęcie gumy jest możliwe, to nie polecamy tego robić. Ponowne jej założenie bez demontażu wahacza może się okazać niezwykle trudne. Montując wał, dopasowujemy wielokliny wału i wałków do siebie. Nasuwamy wstępnie na siebie, a następnie zapinamy połączenie wał-skrzynia. Najlepiej zakładając dźwignię do momentu, aż usłyszymy wyraźne kliknięcie.
No i teraz będzie potrzebny ten smar. Jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli połączenie osłon gumowych ma być szczelne. Oczywiście możemy próbować zastosować inny. Każdy gęsty i lepki smar będzie lepszym rozwiązaniem niż pozostawienie uszczelnień suchych. Na tym połączeniu zakładamy plastikową opaskę, tak zwaną trytkę. To oryginalne rozwiązanie z BMW. Powinna mieć przynajmniej 25 cm długości, aby można ją było zapiąć i zaciągnąć. Tutaj producent sugeruje użycie nowej nakrętki. My założymy tą samą i zabezpieczymy połączenie klejem. Zachęcamy Was do korzystania z coraz to bogatszej bazy wiedzy na naszym kanale. Znajdziecie tu wiele przydatnych informacji i instrukcji dotyczących wielu napraw BMW 1150 i 1200 GS, m.in. wymianę oleju w przekładni głównej, przy której montowaliśmy już taki czujnik położenia koła ABS.
Tym sposobem zakończyliśmy serwis wału napędowego. Bardzo trwałego napędu, mówią, że bezobsługowego. Ale jak widzieliście, wcale tak nie jest. Są nawet tacy, którzy zaglądają tam co 10 000 kilometrów. To naszym zdaniem nadmierna dbałość, jeśli nie powiedzieć przesada. Warto tam jednak zajrzeć raz na jakiś czas. Cześć!